Nowościami w linii Patrol, a jesteśmy na targach Kiwa, takich trochę militarno-outdoorowych, to wiecie, że te nowości bojowe są rzeczami, które nas strasznie interesują i to jest taki core naszej firmy, jeśli mogę tak powiedzieć. To nowościami w linii Patrol, po pierwsze, dużo osób pytało o anorak Woodsman, tudzież Pilgrim, żeby go wykonać, zrobić w kamuflażach. No niestety nie jest to takie proste, dlatego że tam mamy autorski materiał, taki jak z Dura Canvas, więc nie jesteśmy w stanie na niego nanieść takich wszystkich kamuflaży, więc musimy się, te najbardziej popularne kamuflaże musimy niestety gdzieś skądś pobierać, więc zrobiliśmy coś innego. Zrobiliśmy anorak w kamuflażu, który jest przeznaczony do linii patrolowej. Czym się różni od anoraka Woodsman? Oczywiście, że się różni bardzo mocno od anoraka Woodsman, przede wszystkim przeznaczeniem, że to jest po prostu rzecz typowo bojowa do używania w terenie. Kaptur standard, zakładanie przez głowę standard, otwieranie po boku, duże zamki z boku pozwalają łatwo wentylować całość i otworzyć i ubrać się, no bo to jest anorak. Zamek tylko do tej części, więc anorak świetnie współpracuje na przykład z chestigiem, tak jak jest dokładnie tutaj, bo macie dodatkową kieszeń właśnie w anoraku. No jak ktoś też używa płyty Plate Carriera, takiego jak chociażby na naszym następnym manekinie, to mniejsza ilość tych rzeczy, kieszeni, dopinek, zamków i guzików pozwala wygodniej nosić płytę, bo przecież dobrze wiecie, że płyta twarda, jak oprze się jakiś guzik, to można po prostu oszaleć z bólu. Więc anorak taktyczny, konstrukcja bardzo podobna, ale nie taka sama. Najważniejsza różnica to są kieszenie na najważniejsze podstawowe rzeczy, które musicie mieć przy sobie, bo zobaczcie, że tutaj nawet w wypadku Chestriga tak naprawdę nie mamy dostępu praktycznie do niczego, więc te kieszenie na rękach są bardzo potrzebne i funkcjonalne. Ze standardowym naszym rozwiązaniem oczywiście w każdej kieszeni znajdziecie pęteleczkę małą, ciach, na dopięcie, jak nosicie kompas, nosicie zestaw do sygnalizacji, zestaw do malowania twarzy, notatnik, cokolwiek innego, to musicie to zapinać, dowiązywać, żeby nie zgubić tego w nocy. Więc mamy dwie kieszenie na zewnątrz, oczywiście kaptur powiększony, taki nie wchodzi na hełm, no to jest, trzeba by zrobić olbrzymi kaptur. Zakładaliśmy, że raczej osoby będą wykorzystywać to w takich sytuacjach bardziej leśnych, kiedy się nie wykorzystuje hełmu. Ja wiem, że za chwilę ktoś powie, że są różne konflikty, tak, są różne konflikty. I dodatkową kolejną kieszenią, tutaj bardzo mało to będzie widoczne gdzieś na jakimś tam już manekinie kołym nie mamy. Jest taka otwarta kieszeń. Tutaj nawet jeśli teraz nasz manekin by chodził gdzieś po lesie, to mamy po prostu otwartą kieszeń, którą świetnie się wykorzystuje na takie rzeczy, które w czasie patrolu potrzebujesz mieć do nich dostęp cały czas. Czyli GPS na przykład, albo chociażby nawigacja ręczna, jakim jest zwykły kompas. To oczywiście standard możesz dowiązać sobie tego GPS-a. O co chodziło? Chodziło o to, żebyś nie otwierał żadnej kieszonki, żeby wyciągnąć coś, co użytkujesz cały czas. Więc jest to taki otwarty slocik, który oczywiście jest tak zamaskowany, że tam żadna wilgoć, woda się nie dostanie. I to jest rzecz, którą podczas prowadzenia patrolu wykorzystujesz non-stop, więc żeby nie robić tego dźwięku, nie robić takiego dodatkowego elementu ruchu, takiego niepotrzebnego, po prostu ciach, wyciągasz, używasz, ciach, chowasz. No więc dodaliśmy taką kieszeń. Jak jesteś na strzelnicy, możesz nosić tam magazynek, możesz nosić tam nóż, możesz nosić tam batonika, możesz nosić tam cokolwiek, nic z tego nie zgubisz, nie wypadnie, a masz do niego dostęp cały czas, dlatego że to jest centralnie na środku Twojej klatki piersiowej. Czyli anorak. Kolejną nowością w linii Patrol jest chestik, który nazywa się Riki. Riki od rozpoznania, od rekonesansu i długo pracowaliśmy nad tym rozwiązaniem, dlatego że mamy oczywiście, znacie, bardzo fajny chestik Guardian, który jest takim, można powiedzieć, basicowym, podstawowym chestikiem, który pozwala zabrać każdemu podstawową ilość wyposażenia. Mamy chestik, który nazywa się Training Mini Rig, ale on jest na strzelnicę. Mamy chestik, który nazywa się Chincom, ale jest takim uniwersalnym chestikiem, ale jak potrzebujesz czegoś wykorzystać, zrobić coś profesjonalnie i zajmujesz się rozpoznaniem lub jakąś takim lekkim zwiadem albo czymś takim, to potrzebujesz specjalistycznej platformy. I tą specjalistyczną platformą właśnie jest nasz chestik, który czym się różni od wszystkich innych chestików na świecie? Po pierwsze, klapki zapinane na fasteksy bez żadnego rzepa, czyli maksymalnie cicho. Po drugie, magazynki są schowane. Nie mówimy o deszczu, mówimy o dźwięku, czyli nie uderzacie w kolbą karabinu albo kładąc się. Druga sprawa, nie zgubić magazynka, nikt się nie odepnie, nie musi go sprawdzać, bo jest cały czas zabezpieczony. Malutkie klamerki 20, oczywiście waga i inne rzeczy, też pozwalają łatwo się odpinać za pomocą rękawiczek, testowane wszystko w warunkach, można powiedzieć, prawie że bojowych na strzelnicy. Jak ktoś nie lubi, to
Można usunąć i klamerkę, i całą klapkę. W zestawie jest bungee, więc zapinamy, robimy sobie klasyczną ładownicę na magazynek z możliwością trzymania magazynka od góry za pomocą bungee. Tylko 4 magazynki. Z badań różnych wyszło, że oczywiście jak potrzebujesz więcej, to i tak musisz zabrać plecak. Plecak jest z tyłu, to jest kolejna nowość, za chwilę do tego wrócimy. Natomiast podstawowa ilość amunicji to są 4 magazynki, 5 w broni, reszta może być na pasie. Ale jak chciałbyś jeszcze więcej na Chestriga dowalić, to w środku mamy dwie kieszonki, 2 sloty, do którego może wejść nóż, może wejść pistolet lub też 2 magazynki. Duża kieszeń na mapę i najważniejsze, z czego jesteśmy chyba najbardziej dumni, umieszczenie na stałe kieszeni. No czym się różni zestaw molowy, czyli taki, który rozbudowujesz sobie, od zestawu takiego, gdzie kieszeń jest na stałe? Po pierwsze, wagą przede wszystkim. To tu musisz wiedzieć, czego potrzebujesz, nie? Już jakby klient czy użytkownik nie musi dokupować i kombinować i to już jest opracowane jako cały zestaw, który rozwiązuje wszystkie problemy, czyli przenoszenie chociażby granatów albo pistoletów. Proszę bardzo, 2 magazynki pistoletowe, pistolet umieszczony w środku, bo tam jest też kieszeń na radio, więc możemy zamontować sobie radio z jednej strony i kieszeń na radio jest integralna od razu, czyli od razu kupując Chestriga masz kieszeń na radio, kieszeń na magazynki, kieszeń na granaty. Możesz nosić w takiej kieszonce uniwersalnej magazynki pistoletowe, możesz nosić granat dymny lub granat typu flash lub jakiekolwiek inne granaty lub cokolwiek innego, chociażby też GPS na przykład, nie? Mamy 2 uniwersalne kieszonki, znowu odpinane tylko na klamrę, więc absolutnie cicho i taka kieszonka uniwersalna na wszystkie inne tak zwane przydasie, bo tych rzeczy do zabrania bardzo dużo. Jakbyś bardzo chciał, to oczywiście możesz w tym miejscu też nosić na przykład rzeczy do wzywania pomocy, czy rzeczy do nawigacji, telefon albo jakieś inne rzeczy. No nie polecam noszenia telefonu nawet do nawigowania w tym miejscu, bo jak się położy na magazynki, to jest kłopot, dlatego rozwiązaliśmy sobie to troszkę inaczej i na tym drugim manekinie zobaczycie to w kolorze zielonym, gdzie dodatkowo nasz Chestrig Ricky został rozbudowany o dopięcie takiego Guardian, nerki Guardian, nie pamiętam dokładnie nazwy, która znajduje się w ofercie Guardiana, bo ten produkt można oczywiście rozbudowywać. Więc na dole mamy dopiętą tą naszą nerkę i wyżej mamy kolejną rzecz, kolejną nowość, czyli panel, który pozwala Wam dopiąć z admin poucha z zestawu plate carrierowego, takiego samego jak tutaj, gdzie montujemy właśnie telefon, tudzież inny sprzęt do nawigacji. Czyli za pomocą tego takiego prostej przejściówki możemy sobie dopiąć do naszego Chestriga sprzęt do nawigowania. Nowością kolejną do całego zestawu jest kieszeń na wodę, na 2 palce, gdzie oprócz wody możemy przenosić chociażby radio albo różne inne rzeczy, więc wchodzi standardowa manierka amerykańska, butelka litrowa nasza i butelka litrowa każdego producenta, zapinamy sobie i dodatkowo zabezpieczamy, lub jeśli mamy na przykład radio, to możemy sobie zapiąć tylko w górę, a tędy wychodzi nam spokojnie antena i możemy sobie to w dowolny sposób konfigurować. Na plecach ten manekin prezentuje tą samą nowość, czyli kurtkę Anorak Tracer. Zbudowaliśmy go, jakby można powiedzieć, w oparciu nasze produkty, jako taka prezentacja produktu do współczesnego konfliktu, który nas gdzieś tam wszystkich trochę dotyka, więc duża ilość amunicji, duża ilość magazynków, plecak nasz nowy i chyba musimy podejść z drugiej strony, to sobie zobaczymy od razu plecak. Kolejną nowością plecak Ambush. Nie jesteś w stanie zabrać takiej ilości magazynków i amunicji na pasie, bo to jest bardzo dużo, więc musisz to rozdzielać. Część na klatce piersiowej, część na pasie, a reszta do plecaka. Więc stworzyliśmy plecak szturmowy, który nazywa się Ambush od Zasadzki, który ma możliwość, ma wypinany taki beaver tail, gdzie możesz zabierać na przykład hełm, tudzież kurtkę albo sprzęt maskujący. Duża jedna kieszeń, do której wchodzi zestaw hydracyjny, racja żywnościowa, kurtka docieplająca. Na górze kieszeń na noktowizję lub jakiś sprzęt optoelektroniczny wypełniona delikatnym welurem. Po bokach mamy dopięte kieszenie zestawu Competition, czyli takiego uniwersalnego strzeleckiego, ale tu wchodzą nam kieszenie na granaty. Po bokach, niżej, na stałe wszyte kieszenie, gdzie wchodzi butelka litrowa, taśma do PK czy innego karabinu maszynowego, tudzież 4 magazynki AK lub AR z regulowaną klapką, uniwersalna jedna duża kieszeń, czyli mamy taki plecak, za pomocą którego doweziemy więcej amunicji, weźmiemy więcej sprzętu, jest plecakiem typowo bojowym, bo oczywiście będzie występował w tych takich wszystkich kamuflażach, które mamy, czyli kojotowy, czarny, zielony i tam cokolwiek znajdziecie sobie. I ten beaver tail jest oczywiście chowany, możemy go sobie schować do środka, bo tu mam wersję z beaver tailem, a tam widać wersję
bez beaver taila, on jest po prostu schowany. Czyli przenosisz hełm, przenosisz jakieś inne rzeczy, możesz to zabrać. Są takiego plecaka nie było w naszej ofercie. Mamy plecaki oczywiście uniwersalne, takie jak Raccoon, jak Guardian, natomiast tu sięgnęliśmy po prostu po rozbudowę tego systemu bojowego, czyli teraz mamy już człowieka, manekina, sprzęt, który pozwala nam wyekwipować się we wszystko z naszej oferty do robienia danej rzeczy patrolowej. Nie do końca w patrolu, natomiast troszeczkę w Outbacku, ale jednak trzeba o tym powiedzieć. Pamiętacie, mamy w ofercie kurtkę Trooper, mamy w ofercie kurtkę Blizzard. No i to troszeczkę jest takie skomplikowane, dlatego że mamy różne kurtki, robią praktycznie to samo, dlatego postanowiliśmy po wielu rozmowach i badaniach wywalić to i zrobić tylko jedną kurtkę. Dlatego prezentuję teraz najnowszy model outbackowy, który jest wykonany w kamuflażu multicam, czyli coś jest w góry, ale też sprawdzi się w warunkach bojowych. Najnowszy komplet, który nazywa się Trooper. Mamy kurtkę Trooper MK2 i spodnie Trooper. Tak, jest to bardzo podobne do Blizzarda. Jest to oparte, można powiedzieć, o Blizzardzie, czyli jak ktoś chce jeszcze tego Troopera starego, to się spieszcie, bo już go niedługo nie będzie. Zastępujemy te dwa komplety jednym kompletem, który będzie robił wszystko, będzie dopasowany do aktywności terenowych. Praktycznie jest to, można powiedzieć, taka zwykła kurtka softshellowa, oddychająca bardzo dobrze na takie warunki terenowe typu jesień, zima. Troszkę ruchu, zabezpieczenie przed wiatrem, przed lekkim deszczem oczywiście, to nie ma podklejanych szwów, bo walka, ludzie kupują softshella i myślą, że to jest coś, co ich ochroni przed wszystkim. Nie, to ma znakomicie oddychać i chronić się przede wszystkim przed wiatrem. Przed deszczem ochroni się tylko worek na śmieci, jak wejdziesz w niego cały. Nawet nasza kurtka membranowa i każda kurtka membranowa na świecie jest membraną, więc ona ma jakąś tam ilość tej wilgoci, którą jest w stanie przyjąć. Nie jesteś w stanie, tylko guma jest w stanie ochronić się 100% przed warunkami zewnętrznymi. Natomiast w idei softshella jest to, że jeśli pracujesz, idziesz pod górę, poruszasz się, czy walczysz, czy chodzisz z plecakiem, to wytwarzasz taką ilość ciepła, której musisz się pozbywać. Dlatego softshell jest bardzo fajnie oddychającą kurtką, natomiast chroni Cię przed warunkami zewnętrznymi tylko tyle, ile jest w stanie zrobić ten sam materiał. Jak będzie bardzo padało, musisz założyć na to hardshell. Jak będzie jeszcze bardziej padało, to hardshell i tak przemoknie za jakiś czas, więc musisz gdzieś schować pod tarpa, czy do namiotu, czy gdziekolwiek, nie? I tak jak mówię, właśnie mamy Troopera MK2 kurteczkę, która jest minimalnie poprawionym Blizzardem, czyli standard, jeśli chodzi o krój, dostęp. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda na naszym manekinie, który prezentuje plecak Summit. Mamy takiego manekina trochę górskiego, mamy plecak Summit i to jest najfajniejsza rzecz, jeśli chodzi o ten produkt. Dostęp do kieszeni, cak w ten sposób, że mamy mimo zapiętego pasa biodrowego w plecaku, macie dostęp do kieszeni, gdzie możecie ugrzewać dłonie lub robić dużo rzeczy. I spodnie, które mają powiększone zamki wentylacyjne z tyłu, żeby się jeszcze lepiej wywentylować. I tu już nie będę odpinał, natomiast mamy duże, długie zamki od dołu, dlatego że spodnie Blizzard i spodnie teraz te Trooper można wykorzystywać w momencie, kiedy zakłada się na przykład na zwykłą bieliznę lub na bieliznę z naszej oferty level 1 zimową lub level 2 lub na normalne spodnie. Czyli maszerujesz, jest bardzo ładna pogoda, wychodzisz w normalnych spodniach, zaczyna się robić zimno, wieje wiatr, jest śnieg, to na ten normalny twoją odzież możesz założyć spodnie nasze softshellowe, czyli te Troopery i właśnie dzięki temu, że mają zamki na dole w tej wersji, to łatwiej dużo zrobić to po prostu w butach. Czyli taką nowością w linii outbackowej, ale super pasuje się w linię Patrol, jest właśnie komplet softshellowy w kamuflażu multicam, w spodniach i w kurtce. I to będzie nowość niedługo dostępna. Ostatnią nowością z linii Patrol jest walka z rzeczą, którą nosi się na głowie, czyli z kapeluszem. Dlaczego mówię walka? Jest to bardzo ciężko. Kapelusz, prosta sprawa, no nie do końca. Mieliśmy w ofercie bardzo fajny kapelusz, który nazywał się CPU, natomiast staramy się, rozwijamy, budujemy nowe rzeczy i zawsze szukamy dziury w całym. Więc co jest najważniejsze w kapeluszu? No kapelusz nie wykorzystujesz go w zimę, wykorzystujesz go z reguły wtedy, kiedy jest raczej ciepło, więc najważniejszą rzeczą dla samego kapelusza jest jak najszybszy czas schnięcia, dlatego że kapelusz z reguły się nosi w dżungli lub w takich warunkach letnich, więc jak kapelusz będzie miał dużo więcej warstw materiału, jakieś dodatkowe rzeczy, to tak naprawdę będzie dużo trudniej oddychał i dużo dłużej będzie schnął. Dlatego wzięliśmy kapelusz na warsztat i jeszcze raz od nowa przeprojektowaliśmy całość i zrobiliśmy pierwszy kapelusz, który zabiera bardzo mało miejsca, po drugie bardzo szybko schnie i sprawdziliśmy te wszystkie otwory wentylacyjne, siatki, absolutnie. Jak jesteś w dżungli czy w takich warunkach
gdzie jest bardzo ciepło, to nawet tu bez kapelusza oddychasz lepiej, a Ty musisz mieć kapelusz. Więc te otworki coś dają, ale no nie wiecie, nie uczmy się, że zrobić coś niesamowitego. Więc mniejsza ilość materiału, lepszy kształt, pasek naokoło, który jest wykonany w kamuflażu, czyli podnosi walory kamuflujące, bo wcześniej mieliśmy choć zrobione z gumki. I w środku mamy taki panel sygnalizacyjny, czyli w sytuacjach awaryjnych lub takich sytuacjach, kiedy musimy, jesteśmy, wiecie, ubrani w cali w kamuflażu i chcemy gdzieś komuś dać znak, że jesteśmy tam już na miejscu, to wystarczy ściągnąć kapelusz, odwrócić na drugą stronę i mamy fluorescencyjny element, który jest widoczny dużo bardziej, z prostą kieszonką na proste rzeczy. Ja tego nigdy nie używałem, ale są ludzie, którzy wnoszą tam na przykład takie rzeczy jak papierosy, nie polecałem palenia, nie? Ale są takie rzeczy w czasie wojny, no na przykład zapalniki lub jakieś inne rzeczy w miejscu, gdzie jest to wysoko niż woda. Więc możesz tam oczywiście nosić mapkę zafoliowaną, cokolwiek, bardziej to jest funkcja taka, wiecie, dodatkowa, natomiast najważniejszą rzeczą dla nas jest ten właśnie fluorescencyjny element. Czyli nowy kapelusz nazywa się Bonnie MK2, wróciliśmy do klasyki z pomniejszonym rondem, ze sznurkiem, z możliwością dopięcia, dlatego że w bluzie Ride macie taki z tyłu specjalny fiflak, za pomocą którego dowiążecie sobie ten sznureczek, żeby w sytuacjach takich, gdzie pędzicie sobie na motocyklu lub tudzież motocyklu w warunkach bojowych, łódce albo po prostu wieje wiatr, albo jedziesz przez krzaki, zaczepiłeś, żeby ten kapelusz Wam nie zginął. Nowy Bonnie MK2, odchudzona, szybciej schnąca wersja klasycznego kapelusza.